Witam serdecznie. Dziś udamy się do najmniejszego państwa na świecie, czyli Watykanu. Watykan jest oczywiście też celem pielgrzymek wiernych z całego świata, którzy chcą spotkać się z papieżem albo ogólnie zobaczyć to niezwykłe miejsce. Bo Watykan to też jedyne państwo na świecie, które mieści się wewnątrz miasta, które należy do innego kraju, czyli Rzymu. Dziś Watykan to tylko taka mała enklawa pośrodku Rzymu i jest cieniem swej dawnej potęgi, czyli państwa kościelnego. Obecnie cały Watykan otoczony jest wysokim ceglanym murem, który kiedyś miał bronić skarby zgromadzone wewnątrz. A jak Watykan wygląda w środku i jak zorganizować sobie jego zwiedzanie na własną rękę, tego dowiecie się w dalszej części tego filmu. W Watykanie na stałe mieszka około 800 osób. Są to księża i dostojnicy kościelni, którzy sprawują tutaj różne funkcje w lokalnej administracji, ale każdego dnia do pracy za te mury przychodzi ponad 3000 osób, które na stałe mieszka w Rzymie. Językiem urzędowym w Watykanie jest łacina i jest to jedyne państwo na świecie, które używa jeszcze tego języka. Wszystkie dokumenty oficjalne watykańskie pisane są po łacinie. Powierzchnia Watykanu to tylko 44 hektary i większą jego część zajmują ogrody i zabudowania. Ale to małe mini państwo rocznie odwiedza ponad 6 milionów turystów, co musi powodować olbrzymi tłok. Najłatwiej dostać się tutaj z centrum Rzymu linią metra. Pomarańczową linią A wysiadamy sobie na stacji Ottaviani, skąd mamy już tylko kilka minut spacerem do bram Watykanu. Watykan pomimo swoich malutkich rozmiarów to państwo pełne sprzeczności. Jego całkowita powierzchnia wpisana jest na listę UNESCO oraz dodatkowo pobił jeszcze kilka ciekawych rekordów. W Watykanie jest największe spożycie wina na całym świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Statystyczny obywatel Watykanu spożywa go aż 54 litry rocznie. Dodatkowo Watykan może poszczycić się najkrótszą linią kolejową na świecie, która ma tylko 300 metrów i składa się z aż jednego dworca. Ale Watykan może się też pochwalić niechlubnym rekordem najwyższej przestępczości na świecie. Oczywiście te przestępstwa to zwykle kradzieże i jakieś drobne dewastacje powodowane przez turystów, którzy odwiedzają to miejsce, a nie przez jego mieszkańców. Jednak Watykan nie posiada swojego systemu więziennego, stąd wszystkie osoby pojmane na jego terenie przewożone są na teren Włoch, gdzie są sądzone i tam odbywają karę. Watykan ma też najmniejszą armię świata, czyli tak zwaną Gwardię Szwajcarską, której zadaniem jest ochrona papieża. Żeby zostać obywatelem Watykanu, nie wystarczy się tutaj urodzić albo mieć ojca, który tutaj pracuje. Obywatelstwo Watykanu dostaje się tylko czasowo, na czas pełnienia funkcji. Czyli jeżeli taki ksiądz czy zakonnica zostanie tutaj oddelegowana na konkretny okres, tak wtedy otrzymuje paszport watykański. Kiedy praca czy posługa w tym miejscu kończy się, obywatelstwo jest odbierane. Do samego Watykanu możemy wejść bezpłatnie, jednak poszczególne atrakcje znajdujące się na jego terenie wymagają zakupu biletu. No i lepiej zrobić to wcześniej przez internet, bo później może się okazać, że trzeba będzie stać w wielogodzinnych kolejkach, a nawet może być sytuacja, że w ogóle nie będzie dostępnych biletów, więc nie wejdziemy na przykład do muzeów watykańskich. Zwiedzanie Watykanu zaczynamy od muzeów watykańskich. Spójrzcie, jak długa jest kolejka do wejścia, a muzeum otwierają w zasadzie teraz, że już stoi tyle osób. Gdyby przyjść tutaj w południe, tak myślę, że ludzi będzie wielokrotnie więcej. Kolejka ma dobre kilkaset metrów. Ta długa kolejka jest dla osób, które nie mają biletów, a jeżeli mamy bilety, tak możemy sobie chyba już podejść bezpośrednio pod wejście. Pamiętajcie jednak, że aby wejść na teren Watykanu, trzeba założyć sobie długie spodnie, zakryć ramiona, a u kobiet muszą też być to jakieś długie spódnice czy spodnie, zakryte ramiona, nie są dozwolone dekolty, nie można mieć piersi na wierzchu. Tutaj mówił pan ochroniarz, że pompowane usta również mogą być przeszkodą z wejściem na teren Watykanu. Krótkie spodenki są dozwolone, ale muszą być zakryte kolana i widzę, że tutaj restrykcyjnie tego przestrzegają. Bo już z daleka krzyczał, że Paulina nie wejdzie, ale my mamy na to sposób. Zawsze w plecaku jest taka chusta. No jeżeli ktoś zapomni, tak może sobie tutaj kupić u Hindusa obok, ale po co wydawać?
jak można mieć swoje. Zaś moim niezawodnym patentem zawsze są spodnie z odpinanymi nogawkami. Teraz akurat mamy nawet w miarę chłodno, ale gdyby była żarówka, jest to nieocenione. Dlatego, że można sobie przypiąć, jak się wchodzi do jakiejś świątyni, a później sobie to odpiąć i schować do kieszeni. Dzięki czemu nie muszę się parzyć przez cały dzień w długich spodniach. Bilety są sprzedawane tutaj na konkretne godziny. Jak macie kupiony bilet na przykład na godzinę 9, tak nie wpuszczą Was ani 15 minut wcześniej, ani już 15 minut później. Trzeba być dokładnie na swoją godzinę. Czekając w kolejce do wejścia, trzeba dawać datki. To jest Watykan. Szkoda, że księża tutaj nie wyjdą i nie rzucą nieco stacy. Co ciekawe, nikt tutaj z odwiedzających to miejsce w ogóle nie wspomaga tych żebraków. Ale nic, fotka z Watykanu przecież wstawiona później na Facebook czy Instagram odkupi wszelkie grzechy. I wszyscy sąsiedzi będą wiedzieć, że to jest człowiek bardzo modlący, o czystym sercu. Bilet do Muzeum Watykańskiego oraz innych atrakcji na terenie Watykanu kupicie sobie znacznie taniej przez stronę, do której link znajdziecie w opisie tego filmu, bo na miejscu tutaj trzeba byłoby zapłacić sporo więcej. Przy wejściu do muzeów przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa, tak jak na lotnisku. Rano jeszcze nie ma tutaj za dużo ludzi, więc poszło to szybko i sprawnie, raptem 2 minuty. I chyba połowa odwiedzających, jak nie więcej, to Polacy. Można sobie wynająć tutaj audioprzewodnik w cenie 8 euro, ewentualnie zakupić go sobie wcześniej przez internet i odsłuchać na swoim telefonie. Możecie to też zrobić przez stronę, do której link znajdziecie w opisie, tam gdzie kupujecie również bilety wejścia tutaj. I widzę, że ci przewodnicy też głównie tutaj opowiadają tylko o tych dziełach sztuki, malowidłach, które tutaj są. Chińczycy wszystko fotografują skrupulatnie. Każdą tablicę informacyjną. Zobaczcie, tutaj jakie to będą pamiątki po powrocie do Chin. Obrazy są przepiękne, ale gdybyśmy tu wszystkie mieli omawiać i słuchać ich historii, tak pewnie zajęłoby to kilka dni. Jeżeli wynajmiemy sobie przewodnika dla grupy albo jesteście z jakąś wycieczką, tak wszyscy dostają, widzę, słuchawkę do ucha, i przewodnik mówi do mikrofonu, dzięki czemu nikt tu się nie musi przekrzykiwać. Dobre rozwiązanie. Tutaj widać, że Kościół poszedł z duchem czasu. A to wszystko wygląda pięknie i bogato, bo jednak procent z każdej tacy, z tych datków, z każdego kościoła na świecie jest przekazywany bezpośrednio do Watykanu, więc mają tutaj za co budować te cuda. W środku niestety jest potężny zaduch, albo nie ma tutaj klimatyzacji w wielu pomieszczeniach w ogóle, a nawet jak jest, to jest ona używana bardzo oszczędnie. Stąd ciężko tu się oddycha. Z braku powietrza można tutaj zasnąć na stojąco. A jeszcze jakby słuchać jakiegoś nudnego przewodnika, to już na pewno bym zasnął. Ewidentnie Kościół skąpi na klimatyzacji, aczkolwiek pewnie księża w swoich pomieszczeniach używają, ale tutaj dla turystów ona nie jest uruchomiona. Na terenie Watykanu są również restauracje, można tutaj zjeść tradycyjną kuchnię włoską oraz amerykańskie fast foody. Jakieś 100% drożej niż za murami w Rzymie. Na przykład hamburger kosztuje tutaj 18 euro, a normalnie zjemy go spokojnie za 8, a nawet za 5 u Hindusa. Włoski makaron kosztuje tutaj 17,5 euro z jakimś napojem, a 14,5 z wodą, która jest tutaj w sumie darmowa. Ceny kawy zaczynają się tutaj od euro 80, czyli znacznie taniej niż w Polsce. Włochy słyną z taniej kawy. Jeść tutaj w tym zaduchu to można naprawdę wyzionąć ducha. Zemrzeć w Watykanie to jest pewnie marzenie niejednego pielgrzyma. Muzeum podzielone jest na kilka sekcji. Sekcję poświęconą sztuce, tutaj znajdziemy głównie obrazy, jakieś rzeźby, ale bardzo ciekawa jest sekcja antropologiczna, w której znajdują się pamiątki przywiezione z różnych zakątków świata. Naprawdę, nawet takich najdalszych, rzadko odwiedzanych przez jakichkolwiek turystów w dzisiejszych czasach, a tutaj te niektóre rzeczy są już nawet od setek lat. Wtedy misjonarze udawali się w najodleglejsze, dzikie zakątki kuli ziemskiej, na różne wyspy, żeby głosić Słowo Boże, i przywozili takie pamiątki później do Rzymu, pozyskane od lokalnych plemion. Swastyka w gwieździe Dawida. Ten dywanik wykonano w Ameryce Północnej przez lokalnych Indian setki lat temu, ale zobaczcie, ten znak, pomimo że te plemiona na pewno się nie kontaktowały chociażby z mieszkańcami Indii, gdzie ten znak również jest popularny, rozpowszechnił się nie wiedzieć czemu na całym świecie. W
kolejnej sekcji mamy znaczki pocztowe poświęcone poszczególnym papieżom. No, za panowania każdego z nich co roku wydawane były specjalne serie i wszystkie je znajdziemy w tym muzeum. Na terenie Watykanu są miejsca, w których możemy nabrać sobie wodę. Warto więc mieć ze sobą jakiś bidon albo butelkę. Z upływem czasu tłum gęstnieje. Teraz już w ogóle ciężko tutaj gdziekolwiek się dopchać, żeby coś zobaczyć, przeczytać. No i zaduch, straszliwy zaduch w tych pomieszczeniach. Tłumy zdają się tutaj nie mieć końca. Kulminacyjnym punktem wizyty w muzeach watykańskich jest wizyta w kaplicy sykstyńskiej, do której prowadzi ten taki oto wąski korytarz. No i tutaj ludzie tłoczą się niemiłosiernie. O ile w muzeach nie wszędzie był taki tłok, bo w niektórych pomieszczeniach po prostu nie dało się wytrzymać, dlatego widziałem, że ludzie wchodzili i momentalnie z nich wychodzili. Panował tam taki zaduch. No tak kaplicę sykstyńską chce już zobaczyć każdy. Pewnie służby medyczne mają tu codziennie mnóstwo roboty. W korytarzu prowadzącym do kaplicy sykstyńskiej możemy podziwiać na ścianach po obu stronach niezwykłe mapy. Niektóre mają już po kilkaset lat i nawet dziś kartografowie zastanawiają się, jak w tamtych czasach tak precyzyjnie to wszystko namalowano. No bo pamiętajmy, że nie było wtedy GPS-ów ani satelit. Tak bogato zdobionego sufitu to naprawdę nie widziałem nigdzie. Widać, że tutaj były nieograniczone środki finansowe. Mogli sobie pozwolić na wszystko. Ograniczała ich wtedy wyłącznie wyobraźnia. W Watykanie mamy też polski akcent. Sala Sobieskiego, poświęcona naszemu królowi. No, w zasługi, że ocalił Europę przed hordami muzułmańskich Turków. Wchodzimy teraz na sekcję apartamentów papieskich. Przepych tutaj jest porównywalny chyba jedynie z pałacami szejków arabskich, którzy uwłaszczyli się na bogatych złożach ropy. No ale pamiętajmy, że to było robione jakieś 500 lat temu. Bogactwo niesamowite. A to wszystko z waszych datków na tacę. Więc możecie już teraz wiedzieć, na co to idzie. Dziś część tego kompleksu służy chociaż turystom czy pielgrzymom, którzy odwiedzają to miejsce, ale nie zawsze tak było, bo tak do niedawna w zasadzie państwo było zamknięte dla odwiedzających, a działy się tu różne rzeczy, nie tylko te pobożne. Gdyby chcieć podziwiać te wszystkie obrazy, freski, tak musielibyśmy tu spędzić cały dzień. W zasadzie można byłoby to zrobić, ale w tym zaduchu byłoby to bardzo ciężkie. W tych pokojach 500 lat temu mieszkali papieże. Tutaj każda z sal jest dedykowana innemu papieżowi. Mieli tutaj swoje biura. No dziś jest to, jak widzicie, nieużywane, zamienione na muzeum, a papieże pewnie mają teraz do dyspozycji dużo nowocześniejsze apartamenty. Być może nie tak bogato zdobione, ale zapewne wyposażone we współczesne wygody. Im bliżej kaplicy sykstyńskiej, tym trudniej się poruszać. Tutaj już zaczyna się mocno korkować, no ale w samej kaplicy niestety nie wolno filmować, więc nie mogę wam pokazać jej w środku. Nie wiem, co by było, gdyby wybuchła tutaj jakaś panika. To jest istny labirynt korytarzy. Nie ma tutaj żadnych wyjść na zewnątrz, więc ludzie by się ewidentnie potratowali.
Zakaz robienia zdjęć i filmowania w kaplicy sykstyńskiej obowiązuje od lat 80., ale wtedy chodziło o to, że japońska telewizja, która wyłożyła kasę na renowację tej kaplicy, w zamian za to otrzymała wyłączne prawa do uwieczniania jej wizerunku. Ten zakaz obowiązywał do lat 90., ale później go przedłużono. Chyba chodzi teraz głównie o to, żeby ludzie tam nie spędzali za dużo czasu fotografując te wszystkie freski i malowidła. No, trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Przede wszystkim było tam chłodno, nie było czym oddychać. No a sama kaplica sykstyńska też przeszła sporą metamorfozę, bo pierwotnie te freski namalowane przez Michała Anioła wyglądały nieco inaczej. No, większość postaci była naga, w tym postać Boga. No ale później jeden z papieży stwierdził, że no nie godzi się, żeby takie nagie przyrodzenia wisiały w kościele, więc kazał zamalować je. I tak namalowano na większości postaci szaty albo jakieś listki figowe, aby zakryć narządy męskie, damskie. Jak widzicie, kiedyś taka nagość nie przeszkadzała tu nikomu. Zresztą wiele rzeźb ma bardzo wyraźne penisy. Nawet tutaj właśnie na terenie Watykanu, po tych kościołach nikomu to nie przeszkadzało. No i były czasy, że i tutaj działał normalnie legalny dom publiczny. Ale o tym opowiem Wam na koniec tego filmu. A dziś Kościół zmienił podejście i trzeba się zakrywać. Nawet widzicie, my musimy zakładać tu długie spodnie, czy zakrywać ramiona, kiedy nadal można spotkać tutaj na wielu obrazach czy rzeźbach całkowicie nagie postacie. I nikomu to zupełnie nie przeszkadzało. Także ten wstyd i nakaz zakrywania nagości wcale nie powstał w raju, kiedy to Ewa zerwała jabłko z drzewa, tylko dzięki jednemu z papieży, dopiero kilkaset lat temu, który stwierdził, że no, nie można rozkrywać się lubieżnie i pokazywać swoich wszystkich części ciała. A to dziwne, bo kiedyś w tym miejscu oprócz domu publicznego odbywały się różne orgie i jakoś to papieżom ani dostojnikom kościoła nie przeszkadzało. Ale o tym nie dowiecie się z tych muzeów, bo tutaj cała historia zaczyna się gdzieś około roku 1500, a to, co działo się wcześniej, jest tematem tabu. W miejscu tym można odczuć potężny przepych, aczkolwiek ja tutaj nie czuję żadnego religijnego mistycyzmu. Być może osoby głęboko wierzące będą to jakoś specjalnie przeżywać. Mi to wygląda na komercję, maszynkę do zarabiania pieniędzy. No taki jest cel dzisiaj tych muzeów zapewne. Można sobie tutaj poznać taką wybraną historię papiestwa. Chodzi chyba głównie tutaj o przemiał turystów i zarabianie euro. W kaplicy sykstyńskiej od wieków wybierani są papieże, także kiedy odbywa się konklawę, zamyka się w niej kardynałów, którzy obradują do momentu, aż kogoś wybiorą, a jak nie wybiorą, to obradują po raz kolejny. I wtedy montuje się nad kaplicą komin, z którego wydobywa się biały bądź czarny dym, w zależności od tego, czy udało się wybrać papieża, czy jeszcze nie. Warto zgłębić historię pontyfikatów niektórych papieży, których tutaj chyba celowo pominięto. Na przykład Jan XII. Zasiadał na tronie Piotrowym w latach 955-964. Został papieżem już w wieku 18 lat, więc jak tłumaczył, miał swoje potrzeby i zamienił Pałac Laterański w typowy dom publiczny. Organizował tuczne orgie, gwałcił pielgrzymów, a prostytutkom płacił za usługi złotymi kielichami mszalnymi. Zmarł tak jak żył. Według legendy przyłapał go mąż niewiernej kobiety, którą zastał z nim w jednym łożu. Tak zakończył się jego pontyfikat. Mało kto jednak wie, że papież Sykstus IV, ten, który ufundował kaplicę sykstyńską, pozyskał środki na jej budowę opodatkowania nierządnic. Jako że państwo kościelne zmagało się wtedy z potężnym kryzysem finansowym, wpadł on na rewolucyjny pomysł. Postanowił opodatkować wszystkie kurtyzany w Rzymie. Mało tego, wybudował w Rzymie luksusowy dom publiczny i nałożył tam podatki na klientów oraz kurtyzany. Dzięki temu Watykan znów osiągnął potężne dochody i państwo kościelne podniosło się z finansowego kryzysu. Oczywiście wywołało to wielkie oburzenie współczesnych teologów, ale co zarobił, to jego. Jednak najsłynniejsza udokumentowana impreza w Watykanie odbyła się 30 października 1501 roku, za czasu papieża Aleksandra VI.
Jego syn zorganizował wtedy w Pałacu Apostolskim, tutaj słowo klucz, syn, przyjęcie, znane dziś jako bankiet kasztanów. Zaproszono na nie 50 najlepszych rzymskich kurtyzan. Na finał imprezy papież po kolacji kazał im się rozebrać i zbierać z podłogi rozrzucone kasztany, pełzając pomiędzy płonącymi świecznikami. Samą imprezę oglądał oczywiście papież oraz jego córka. A dla gości, którzy wykazali się wtedy największą sprawnością w obrabianiu kurtyzan, przewidziano bardzo cenne nagrody. Papież ufundował luksusowe szaty i obuwie. Jednak nie tylko rozpustą Watykan kiedyś słynął. W 897 roku odbył się tutaj tak zwany Trupi Synod. Papież Stefan VI kazał wykopać z grobu zwłoki swojego poprzednika, papieża Formozusa, które gniły już tam od 9 miesięcy. Zgniłe zwłoki ubrano w papieskie szaty i urządzono im proces. Były papież oskarżony był o zdradę. Wyznaczono mu nawet obrońcę, który stał obok trupa i odpowiadał w jego imieniu. Zwłoki uznano za winne, więc odcięto im 3 palce służące do błogosławieństwa, a szczątki przeciągnięto ulicami Rzymu, na koniec wrzucając je do rzeki Tybr. Później przez wiele lat było tutaj w miarę spokojnie, aż do czasów współczesnych, kiedy to Watykan jest uwikłany już raczej nie w skandale seksualne, aczkolwiek tuszowanie pedofilii też pojawiało się w ostatnich latach, ale są to głównie skandale finansowe, malwersacje, korupcja. Oczywiście na wielką skalę tutaj w grę wchodzą miliony euro. Pomimo że muzea watykańskie każdego dnia odwiedzają tłumy turystów, tak jest w nich jedno miejsce, do którego dociera niewielu. To podziemna hala, w której zgromadzono pojazdy używane przez papieży. Zobaczymy tutaj lektyki, karety oraz historyczne mundury gwardii papieskiej, ale także cały przekrój samochodów używanych przez papieży od początków XX wieku do czasów obecnych. Większość z nich to unikalne modele, które powstały na zamówienie Watykanu. Najciekawszym eksponatem jest Fiat, w którym Jan Paweł II jechał przez plac Świętego Piotra w momencie zamachu 12 maja 1982 roku. Przy aucie na monitorze możemy oglądać też zapętlony film z dnia zamachu. Papieże używali też specjalnych wersji produkowanych przez Lancia oraz Mercedesa. Mamy tutaj całą kolekcję limuzyn papieskich. One też w większości mają z tyłu tylko pojedynczy fotel dla papieża. Tym się to wyróżnia. A tutaj taka ciekawostka. Samochód papieża Franciszka i ten egzemplarz Renault 4 pochodzi z 1984 roku. Ten model to Citroën C6 z 1930 roku. No i w środku papież podróżował jak prawdziwy król w tamtych czasach na wielkim tronie. Najbardziej charakterystycznymi jednak pojazdami papieży są tego typu papamobile. Na pewno wszyscy doskonale to znacie. Pojazd z przeszkloną kabiną z tyłu, oczywiście szyby pancerne, nawet widzę tutaj z przodu są dość grube, żeby już nikomu nie udało się więcej dokonać zamachu podczas przejazdu. I dlatego warto zarezerwować sobie bilety do muzeum wcześniej, bo zobaczcie, co tu się teraz wyrabia. I stać tutaj kilka godzin w takim słońcu, to ja dziękuję. Już widać, karetki zabierają tych, co nie dali rady. Kolejki teraz już są wielosetmetrowe, może nawet kilometrowe. Widać, że cały czas ludzie dochodzą. Także zwiedzając Watykan, najlepiej kupić sobie bilety, zarezerwować godzinę jak najwcześniejszą, godzinę 9, jeżeli jest taka możliwość, bo później będzie już tylko gorzej. W środku wcześniej było ciężko, to co musi być teraz? Wyszliśmy teraz z obrębu Watykanu, aby obejść mury od drugiej strony i wejść na plac Świętego Piotra. No i kontrast pomiędzy Watykanem a Włochami jest potężny. Spójrzcie chociażby tutaj na te klomby. Drzewa uschnięte, trawa uschnięta, nikt tego nie podlewa. Wszędzie jakiś taki nieład, nieporządek. Jednak tam księża w Watykanie dbają o to wszystko na swoim terenie. Tutaj jest kupa śmieci też w tych klombach. Jakby to była normalnie jakaś żulernia, nikt tego nie sprząta. A to jest dokładnie pod murami Watykanu. Największej atrakcji Rzymu. Jednej z największych atrakcji Europy. No ale cóż, tak się rządzi to państwo. Skwer zielony pod murami Watykanu bardziej przypomina jakiś park w Indiach bądź Bangladeszu niż stolicę dużego europejskiego państwa.
Pod wejściem na plac Świętego Piotra stoi mnóstwo oszustów, którzy pytają się, czy mamy bilet. A jak nie, to oczywiście oni sprzedadzą. Tylko pamiętajcie, że tu żadnych biletów nie ma. Wejście jest bezpłatne. Wejście na plac i do Bazyliki Świętego Piotra jest zupełnie bezpłatne. Także mijajcie tych naganiaczy, którzy stoją tutaj przed bramami i po prostu trzeba iść przed siebie. Przy wejściu na plac jest też mnóstwo sprzedawców, powerbanków, jakichś chust i mnóstwa innych rzeczy. Oczywiście wszystko produkcji Bangladesz, Indie. Można kupić też drewniane tace z Afryki. No, wszystko, czego nie potrzebujesz akurat. Plac przed Bazyliką Świętego Piotra. Wszyscy zapewne znacie doskonale te kadry z telewizji. To tutaj odbywa się co niedzielę modlitwa Anioł Pański. No i powiem wam, że na żywo to miejsce jest dużo mniejsze niż w telewizorze. I tak robi kolosalne wrażenie, no bo jednak ten obiekt jest kolosalny. Bazylika Świętego Piotra to obecnie drugi największy kościół na kuli ziemskiej. Jeśli chcielibyście spotkać tutaj papieża, tak trzeba przyjść w to miejsce w środę o godzinie 9. Wtedy odbywają się audiencje, ale nie jest to takie proste, bo te wydarzenia są biletowane. Bilety są bezpłatne, ale musimy je wcześniej zarezerwować. Trzeba napisać pocztą tradycyjną albo wysłać faks do Watykanu. Jak nie wiemy, jak to zrobić, tak najlepiej zrobić to przez lokalnego księdza. Księża organizują pielgrzymki, tutaj mogą nam też pośredniczyć w zdobyciu takich biletów. Ewentualnie, jak już jesteśmy na miejscu, tak można przyjść we wtorek wieczorem do biura Gwardii Papieskiej i jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, takie bezpłatne tutaj wejściówki otrzymamy. Dodatkowo osoby, które pobrały się w ciągu ostatnich 4 miesięcy, mogą liczyć na specjalne wejściówki. Tutaj poza kolejnością należy mieć jednak ze sobą akt małżeństwa i stroje ślubne. I wtedy możemy liczyć na bardzo bliskie spotkanie z papieżem. W tym miejscu przebiega granica Watykanu z Włochami, czyli dokładnie na tych słupkach. Po tej stronie mamy Watykan, a tutaj już Włochy. Żeby wejść do Bazyliki, trzeba odstać swoje, nawet kilka godzin w kolejce. W palącym słońcu bądź w deszczu, w zależności od tego, co nam się akurat przytrafi. Przed samym wejściem do Bazyliki przechodzimy kolejną kontrolę bezpieczeństwa. Tutaj nie wolno wnosić wody w plastiku, ale bidony można. Oczekiwanie w kolejce zajęło około 30 minut i już udało się wejść do środka. Sam przedsionek Bazyliki jest większy niż niejeden kościół. A teraz wchodzimy do głównej komory, która wcale nie jest tak duża, jak się wydawała w telewizji. I pomimo tylu wiernych pielgrzymów jest tutaj w miarę luźno. Ponoć to miejsce może pomieścić 60 000 wiernych. I pomimo, że ta bazylika z pewnością jest tą najsłynniejszą na świecie, tak wcale nie jest najważniejsza, bo oficjalną bazyliką papieską oraz dawną siedzibą papieży jest arcybazylika na Luteranie. Ona również mieści się w Rzymie kilka kilometrów stąd i tam przez ponad 1000 lat była oficjalna siedziba papieży. Później zbudowano to miejsce i dziś ten kościół przyciąga wiernych z całego świata. Kiedyś pieniądze Rzymian szły na pałace cesarzy, a później, kiedy to religia chrześcijańska zaczęła grać pierwsze skrzypce, upadło Cesarstwo Rzymskie. Tak widać, że wszelkie środki przekierowano tutaj, aby budować te monumentalne budynki. No i przy okazji ci, którzy tutaj rezydowali, mogli się pławić w luksusach. Bo to, co my widzimy tutaj, to, co jest dostępne dla turystów, to tylko malutka cząstka. Ciekawe, jak wyglądają obecnie prywatne apartamenty rezydentów Watykanu. Jak na ironię losu, zanim wybudowano tutaj bazylikę, na tym wzgórzu watykańskim było tak zwane wzgórze węży. Przychodziły tutaj miejscowe czarownice, no tak to trzeba nazwać, aby wykonywać różne obrzędy oraz chwytać węże, bo ta okolica słynęła z tych gadów. I niby tutaj też obowiązuje odpowiedni dress code, trzeba się pozakrywać i tak dalej, ale widzę, że nikt na to nie zwraca uwagi. Jest dużo facetów w spodenkach z odkrytymi kolanami, laski podobnie, dużo jest też z wywalonym dekoltem, także tu pewnie gorszyłyby miejscowych księży, ale nikomu to już nie przeszkadza. Tak wygląda skromna zakrystia, gdzie księża przygotowywali się do nabożeństw. No w sumie nadal przygotowują gdzieś tu pewnie, bo jednak to jest używane po dziś dzień. Jest przepych niesamowity. No i dużo takich fajnych detali, tak jak na przykład to. Kościół zawsze straszył śmiercią i tak dalej.
żeby otworzyć szczodrość serc i kieszeni. Na zachrystii urządzono potężny sklep. Można tu sobie kupić różne dewocjonalia, magnesy, różańce i tak dalej. No, biznes się musi kręcić. Za jedyne 5 euro możemy stać się posiadaczem takiej oto buteleczki z wodą święconą z Watykanu. Wstęp do bazyliki jest bezpłatny, ale za opłatą możemy wyjść sobie tam na kopułę. Jeżeli chcemy wyjść schodami, tak będzie to kosztowało 34 euro, zaś jeżeli chcemy wyjechać windą, tak już będzie dychę drożej. I wtedy można sobie podziwiać podłogę bazyliki z wysokości oraz widok Rzymu, bo można wyjść też na zewnątrz kopuły. W bocznych kaplicach możemy zobaczyć zwłoki papieży. Tutaj leży zabalsamowany święty Jan XXIII. I tak sobie leżysz, a wszyscy na ciebie patrzą. W bazylice możemy podziwiać mnóstwo wspaniałych malunków, ale żaden z nich nie jest obrazem. Te wszystkie freski, które widzimy na ścianach, sufitach, są mozaikami. Że to wszystko to są takie drobne kamyczki przyklejone do ścian. To miejsce dziś przyciąga wiernych całego świata, ale widzę, że tutaj modlitwom oddaje się naprawdę mało kto. Wszyscy robią tylko zdjęcia, zwłaszcza kobiety tu się tak wdzięczą do tych obiektywów. Robią dzióbki, wypinają usta, biusty. Osób zamodlonych widziałem raptem kilka na tysiące ludzi. Wszystkich interesuje wrzucenie fotki, żeby wszyscy widzieli, jak to był w Watykanie. Porządny człowiek. W kaplicy Najświętszego Sakramentu nie wolno filmować, ale ocieka ona złotem. To jest chyba miejsce o największym przepychu w tej bazylice. A tuż obok mamy grób Jana Pawła II. Można sobie posiedzieć przed nim. Jeden z ochroniarzy otwiera sznurek i można oddać się modlitwie przed sarkofagiem. Pierwotnie Jan Paweł II pochowany był w kryptach pod bazyliką, ale od kilku lat jego szczątki są w głównej bazylice. Więc zaraz po wejściu na tą główną halę po prawej stronie możemy natrafić na ten oto sarkofag. Kilka metrów obok grobu Jana Pawła mamy najsłynniejszy posąg tej bazyliki, rzeźba Michała Anioła pod nazwą Pieta. Jest to jedyne jego dzieło, które podpisał osobistym podpisem. I ponoć tylko dlatego, że zdenerwował się, iż przypisywano jego dzieła innym twórcom, więc wrócił tutaj i podpisał je swoim nazwiskiem. Rzeźba datowana jest na 1499 rok, i chroniona jest pancerną szybą, że ewidentnie jest to najcenniejszy zabytek w tym kościele. Przy bazylice mieści się też Poczta Watykańska. Można sobie tutaj nadać pocztówkę do dowolnego miejsca na świecie i wtedy ktoś otrzyma kartkę z unikatowym stemplem i znaczkiem z Watykanu. I kolejne sklepy, w których możemy kupić sobie różne gadżety watykańskie oraz medykamenty. Granica Watykanu jest tutaj niewidoczna. Historycznie dookoła Watykanu były mury, jednak z tej strony je zburzono, tworząc plac Świętego Piotra. I jego spora część geograficznie znajduje się już na terenie Włoch, tak samo jak Pałac Apostolski. To właśnie z okna tego pałacu papież udziela błogosławieństw w każdą niedzielę, ale ten pałac nie leży w granicach Watykanu. Jak więc jest to możliwe? Przekraczając tą niewidoczną granicę, którą wyznacza ta oto biała linia, znajdujemy się już na terytorium Włoch. Jednak tutaj wszędzie są flagi Watykanu. Na mocy traktatów laterańskich z 1929 roku miejsce to ma specjalny status. I pomimo, że leży na terytorium Włoch, formalnie zarządzane jest przez Watykan. Ale na co dzień to włoska policja, a nie Gwardia Papieska pilnuje tego miejsca. Stąd na placu Świętego Piotra możemy spotkać włoskich policjantów, ale nie zobaczymy ich już wewnątrz bazyliki.
Tutaj mamy oszustów na bransoletkę. Montują właśnie chłopakowi bransoletkę i trzeba będzie zapłacić, więc uważajcie na takich inżynierów z Afryki, którzy chodzą z bransoletkami. Wielu turystów, którzy pierwszy raz odwiedzają Włochy, odwiedzają w ogóle jakiekolwiek państwo, bo zauważyłem, że nawet w samolocie lecąc tutaj wielu Polaków, którzy leciało tym samolotem, mówiło, że jest to ich pierwsza podróż zagraniczna. Taki turysta jest bardzo łatwą ofiarą tego typu oszustów, więc najlepiej nie przyjmować żadnych podarunków, niczego, nawet czegoś, co ma pozornie żadną wartość od nieznajomych, bo później dochodzi do awantur, prób wymuszenia pieniędzy i tak dalej. No i często tacy turyści dla świętego pokoju płacą to, aby taki migrant odpuścił i poszedł sobie dalej. W oficjalnych sklepach watykańskich magnesy kosztują po 5 euro i więcej, ale już jak tylko wyjdziemy sobie z placu Świętego Piotra, tak tutaj możemy kupić magnesy nieoficjalne w cenie 1 euro, czyli takie jak w całym Rzymie. Przy głównej alei prowadzącej do placu Świętego Piotra mamy budynki ambasad. No każde państwo na świecie, może nie każde, ale wiele ma ambasadę przy Watykanie, przy tym malutkim państwie. No nie wiem w sumie po co i do czego, no ale jak widzicie, wpływy Kościoła na całym świecie są tak mocne, że wszyscy chcą tu mieć swoją ambasadę. I pomimo, że nie leżą one w samym Watykanie, no bo tam nie ma miejsca, żeby je zbudować, tak są zlokalizowane wokół niego. Uważam, że Watykan jest zdecydowanie najciekawszym punktem całego Rzymu. Po pierwsze, panuje tu zupełnie inny klimat, jest to wszystko w miarę uporządkowane jak na Włochy, no i przepych naprawdę godny najbogatszych arabskich szejków. Można sobie tutaj dopiero zdać sprawę, na co od setek lat idą te pieniądze z tacy, które są zbierane na całym świecie. Dziękuję za dotrwanie do końca tego filmu i zapraszam również do obejrzenia filmu o Rzymie, w którym zobaczycie koloryt tego miasta oraz jego najciekawsze zabytki. Bo podejrzewam, że skoro ktoś już wybiera się do Watykanu, tak zapewne odwiedzi również samo miasto Rzym, bo inaczej się nie da. Stąd warto też obejrzeć praktyczny poradnik na tematy zwiedzania samego miasta Rzym. Na koniec zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami po obejrzeniu tego filmu w komentarzu oraz zostawienia łapki w górę dla zasięgu. No a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!